Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 24 października 2023 roku. Imieniny obchodzą Antoni, Marcin, Rafał, Boleczest, Markusław, Pamifilia i Salomon. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 11 stopni deszczowo, w Gdańsku jest 5 stopni, częściowo słonecznie. Cena tokena KNG to $2,49, cena bitcoina to 33 883 $. Obecny numer bloku to 813 607, do halvingu pozostało 26 393 bloki, czyli około 169 dni i 10 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 172 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam proszę znać, jak nas słychać, jak nas widać, to ważne, żebyśmy się słyszeli, bo bez tego mówimy do siebie w sumie. No i tutaj, Łukaszu, standardowo pytanie do ciebie. Słucham. Jaka jest nazwa państwa na jedną literę? Wyspę znam. To było Samoa, ale to jest państwo? Samoa. To też jest państwo, no tak. Okej, dobrze. Trafiłeś, dobra. No to... Znasz słowo, które się składa tylko z połowy jednej litery? Nie. Półka. W tym samym stylu, dobra. No to wstęp za nami. Dzisiaj dzień dobry dla wszystkich, oprócz shortujących bitcoina na pewno, tak. Bo dużo się wydarzyło. Cena to the moon. Niektórzy już mówią na Twitterze, że dzisiaj Boża świeca. Boża świeca, no tak. Tutaj co się wydarzyło, Łukasz? Na rynku w tej chwili faktycznie zamieszanie jest duże. Bitcoin kosztuje prawie 34 000, a w nocy naszego polskiego czasu było aż ponad 35 000 przebił, więc świeca wielka. No wzrosty bardzo dynamiczne i tak powiem naprawdę konia z rzędem temu, kto robiąc analizę techniczną i malując różne rzeczy przewidział taki obrót rzeczy, ale myślę, że do tego wrócimy, jak będziemy ogłaszali wyniki konkursu. Jestem bardzo ciekawy, czy jest ktoś na tyle silny, na tyle mocny, że przewidział taką sytuację. No generalnie wszystkie, mogę tak uczciwie powiedzieć, wszystkie analizy, które ja oglądałem, nie sprawdziły się. Nawet bym powiedział te, które oglądałem wczoraj wieczorem, przygotowując się do dzisiejszego kwadransu, to żadna z nich nawet nie była blisko tego, co się dzieje. No ciężko przewidywać tego typu sytuacje na rynku, tak? No, myślę, że możemy od razu płynnie przejść, co tak naprawdę się wydarzyło, bo rozmawialiśmy tu już przed kwadransem, że jednak ETF-y stają się prawdziwe. No to jest coś niesamowitego. Tak. BlackRock dostaje kolejne, czy pokonuje kolejne kroki w uzyskaniu ETF-a, no i przeprowadza coś, co się nazywa, albo przygotowuje się do przeprowadzenia i to oktober to jest listopad, więc... Niektórzy mówią Oktober. Oktober, no. Wyciekły, czy zostały ujawnione dokumenty pokazujące, że w listopadzie BlackRock spodziewa się ujawnienia ETF-u. W tej chwili wszystkie te ETF-y, wszystkie te firmy, które mają ETF-y, muszą zrobić coś specjalnego i to jest właśnie coś, co się robi przed startem ETF-a, no muszą
zebrać inicjalne środki, żeby kupić te bitcoiny, które potem będą handlowane w czasie otwarcia. No więc nie są to niebotyczne kwoty, to nie są setki miliardów dolarów, chociaż ty mówiłeś mi, że rynek spodziewa się jakiego zapotrzebowania? Rynek instytucjonalny spodziewa się zapotrzebowania na poziomie kilku milionów bitcoinów i wszyscy biorą się za głowę, skąd te kilka milionów ma się pojawić, bo ogólnie ja nie sprzedam. No z rynku, no. To prawda. Kilka milionów bitcoinów skupić w tej chwili to w mojej ocenie praktycznie niemożliwe bez ruszenia ceny do jakichś horrendalnych poziomów. No i tak, no oglądałem wywiad wczoraj z Mike'em Saylorem, który na żywo dostał pytanie, czy pan kupuje? A on mówi, no przecież ja zawsze kupuję, nigdy nie sprzedaję. No jak jest cena powyżej $30,000, to można powiedzieć, że MicroStrategy na każdym 1000 powyżej 30,000 zarabia $1,000 właśnie dolarów, tak? Tak można sobie uprościć. No i to oznacza, że w tej chwili mając tam niecałe 160,000 bitcoinów, no to 4,000 do góry, no to mówimy tutaj o ponad $0,5 miliarda dolarów zysku. No kupują. Ci wszyscy, którzy stawiali na wzrosty, na pewno są w tej chwili bardzo zadowoleni. No ja liczyłem na korektę, nie ukrywam, jeszcze jakąś i co, no i nie, ale nigdy nic nie wiadomo, nie wiem, jak myślisz, będzie korekta? No słuchaj, no tutaj tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, no psychika ludzka ciągle jest zdradliwa, no bo wczoraj sobie myślałem, czy kupić bitcoina, no bo tam już trochę poszedł do góry, mówię, jeszcze tam zaraz spadnie, to później sobie to kupię, nie? No i dzisiaj wstałem i pierwsza rzecz, jak zobaczyłem co na portfelu, to myślę, czemu nie kupiłem i myślę, teraz powinienem kupić. No, teraz jak jest drogo. No, teraz jak jest drogo, to teraz trzeba kupić, nie? No właśnie, ale pytanie, czy jest drogo? Ja tutaj teraz spróbuję coś pokazać na ekranie. Momencik przygotowuję sobie, miałem tutaj już to zrobione i kurczę uciekło, dobra. Spróbuję pokazać pewien wykres, który wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciekawy. No, widać? Widać, super. No słuchajcie, to klasyczne 2 czy 3 wykresy będę chciał pokazać. Jeden to jest wykres pokazujący średnią kroczącą sprzed 4 lata. Średnia krocząca 4-letnia. Jak widzimy, Bitcoin praktycznie zawsze jest ponad średnią 4-letnią, co świadczy o tym, że nieważne za ile kupiłeś, po 4 latach sprzedajesz z zyskiem. Ten zysk czasami jest duży, czasami jest mały, ale są momenty, gdy jest spot. No tutaj mieliśmy sytuację na początku, na październik tego roku, gdy faktycznie mieliśmy, październik zeszłego roku, gdy mieliśmy poniżej tej średniej kroczącej, to był fantastyczny moment na dokonywanie zakupów za 17,000. W listopadzie 22 można było kupić. To już ma 100%. Tak, no i teraz już 100%, nie? No, jak się popatrzy na ten wykres, no to przez analogię można spodziewać się faktycznie ceny w okolicach 200,000 i to w dosyć krótkim czasie. Jak spojrzymy sobie na mój ulubiony wykres Stock to Flow w wersji klasycznej, czyli tej pierwotnie opublikowanej, no to cena cały czas jest poniżej oczekiwanego poziomu 67,000 dolarów. Więc spodziewamy się szybkiego przekroczenia nawet tej wartości, a jak spojrzymy na zaktualizowaną, rozbudowaną wersję tego Stock to Flow, no to tutaj prognozy są nawet jeszcze większe, gdyż spodziewana cena w tej chwili to jest około 263,000 dolarów. No, można zastanawiać się, ja bym powiedział nie czy, tylko kiedy. No i tutaj wiesz, tutaj jest taka kwestia, że gdybyśmy teraz spojrzeli na ten wykres tak racjonalnie i zastanowili się, jaką drogę mamy do pokonania do 200,000, to realnie powinniśmy mieć takie skoki codziennie. Tak. No bo to co to jest, tam 10%, tak, nie? Tak. A mamy do pokonania przecież bardzo dużo jeszcze drogi, no bo 33,000 to jest taka niezła promocja. No powiem Ci, że tak, no jakbyś spojrzał 2,000-3,000 dziennie, to żeby podrosło 160,000 jeszcze, no to 50 dni potrzebujemy takich, jak dzisiaj.
Czyli można powiedzieć, że bull run może się zacząć, ale pamiętajmy, i tutaj oczywiście mówię to do naszych wszystkich tutaj widzów, pamiętajmy, to nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku, my tego nie mówimy jako porady inwestycyjnej, zawsze zalecamy samemu dokonać researchu, zastanowić się i jakby dokonywać wyborów nie pod wpływem emocji. Emocje to jest najgorszy możliwy doradca, chociaż no, faktycznie ja muszę powiedzieć, że w takim moim patrzeniu na sytuację na rynku makroekonomicznie no dzieje się bardzo dużo. Możemy przejść do tego tak troszeczkę komentarzem, no bo nie chcemy się skupiać na globalnej ekonomii, ale tak. Coś można powiedzieć. Stany Zjednoczone otwierają, można powiedzieć, drugi front wojny, bo mamy tutaj Bliski Wschód, który się mocno zapalił, a coraz częściej mówi się o tym, że pojawi się trzeci na Pacyfiku. Tajwan, tak. No więc myślę, że Stany zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie tak szerokiej skali, na tak szeroką skalę działać. Tutaj jeszcze dochodzi Arabia Saudyjska, czyli zagrożenie petrodolara, no bo jeżeli Arabia Saudyjska pokłóci się ze Stanami, no to w tym momencie petrodolar, można powiedzieć, przestaje istnieć. Tak. No naprawdę dużo trudnych sytuacji, a jak jeszcze dorzucimy do tego, że na przykład w parlamencie amerykańskim, tak, nie ma speakera, tak. Więc wszystko jest zamrożone. Do 17 listopada budżet został tylko uchwalony, tymczasowy. No, zaraz wybory. Tak, wybory, no po prostu naprawdę gorący okres. Taki kocioł. I ja bym powiedział, dla mnie to jest naturalne, że ludzie uciekają do bezpiecznych aktywów. Tylko to ciekawe, że teraz zawsze było tak, że jakby Bitcoin czy całe kryptowaluty były powiązane z rynkiem akcji. Tak. No a tutaj się dzieje tak, coś zupełnie odwrotnego, że akcje w Stanach tanieją. Cały czas spadki mają. No bo ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Kurs akcji bardzo mocno zależy od sytuacji ekonomicznej na świecie i od postępowania rządu. Jeżeli szukamy jakiejś bezpiecznej przystani, no to mówimy tutaj o złocie, mówimy tutaj w ogóle o metalach szlachetnych, czy nie wiem, diamentach na przykład, ale zaczyna do ludzi docierać to, że mogą być właśnie kryptowaluty też takim asetem. No, zobaczymy, na razie wszystko wskazuje, że... No jeżeli będzie ten ETF, no to już będzie oficjalny instrument. Także no wiesz, no to już będzie zupełnie inna sytuacja. Wtedy wszystkie instytucje będą mogły sobie wchodzić. Będą mogły wchodzić, no. Tak. No to teraz jeszcze powiedz mi, jak ty w tym wszystkim odnajdujesz Ethereum? No właśnie, to jest najciekawsze, że Ethereum urosło też, było przecież poniżej 1600, teraz mamy ponad 1800, czyli całkiem dobry wynik. Natomiast no, nie było, dominacja Bitcoina rośnie. A przypomnę, że wzrost dominacji Bitcoina był zawsze sygnałem do właśnie rozpoczynającego się bullrunu, czyli takiego dynamicznego wzrostu cen. Mamy sytuację naprawdę ekstremalnie napiętą. Nie? Ekstremalnie napiętą na Bitcoinie. To widać, że ja już nawet zacząłem snuć teorię spiskową, że ten zeszłotygodniowy przeciek na Telegrafie to nie był przeciek. To nie był przeciek. Po łapkach dał i powiedział, co wy zrobiliście? Tak, mieliście, to było dla was tylko, tak. Nie? A gościu, jakiś stażysta tam powiedział, jest news. Ja mówię, Bitcoin osiąga najwyższą dominację od 900 dni. No właśnie. Że praktycznie 3 lata. Czyli można powiedzieć, zamyka cykl. Tak? Dokładnie tak jak wszyscy tutaj mówią. Cykl, przypomnę, chodzi o to, że Bitcoin według kilku takich teorii, ale one różnią się w szczegółach, ale w ogóle są spójne, mówią o tym, że Bitcoin porusza się w 4-letnich cyklach, tak mniej więcej 4-letnich, bo mamy co 4 lata halving, czyli obniżenie ceny, nie ceny, tylko obniżenie nagrody za wykopanie bloku. No i teraz w przyszłym roku marzec, kwiecień, maj, jakoś tak to ma być, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnej daty, spodziewany jest kolejny halving. 167 dni. Tak. Dzisiaj. I to oznacza, że przed halvingiem zwykle mieliśmy wzrosty, może drobna korekta, ale generalnie taki delikatny wzrost, no i tuż przed halvingiem albo tuż po halvingu bardzo gwałtowne wzrosty i dochodzenie do jakichś bardzo takich wysokich cen.
Spodziewane jest to, że w tym cyklu sytuacja się powtórzy. No i teraz tylko pytanie, czy powtórzy się w stopniu takim zwykłym, czyli będziemy mieli poziom 200-300 tysięcy dolarów, bo to jest to podejście klasyczne, takie bardziej konserwatywne, no to powiedzmy 150, tak? Te najniższe kwoty to jest 150 tysięcy dolarów, a te takie wyższe to jest 300. Czy będziemy mieli wystrzał taki, jak mówi Mike Saylor, czyli $1 milion, to w ogóle nie jest pytanie, on mówi o 5, tak? A w tej chwili podejrzewam, żeby powiedział może nawet wyższą kwotę. Oczywiście nie w 24, ale on mówi o 27 czy 26 roku, że będziemy mieli takie ATH. No zobaczymy, to jest niebotyczne kwoty, nie? Ciężko się o tym myśli w tym momencie, no bo znaczy, wiesz, no tak jak sobie dywagować można, ale jak już ktoś widzi takie strzały jak dzisiaj, to naprawdę był konkretny kapitał, który musiał to zrobić, także tutaj nie ma przypadków, to nie zdarzyło się, tak? No chyba, tak, że ktoś chciał wyciąć te shorty, no ale to... No ja myślę, że ulica tutaj nie brała udziału. Ulica, czyli tacy zwykli szarzy ludkowie jak my, to na pewno nie wpłynęli na tą cenę. Raczej stawiam na to, że faktycznie pootwierały się pozycje zakupowe związane z tym otwarciem ETF-ów, a to oznacza, że taki BlackRock, czy te inne fundusze jak ARK Investment, czy Grayscale'a, oni w tej chwili będą skupowali bitcoiny, no i nie spodziewam się, żeby kupowali powyżej ceny otwarcia ETF-a. Raczej stawiam na to, że kupują zdecydowanie poniżej, a to może oznaczać, że w listopadzie będziemy mieli ceny i tu znowu analitycy się trochę gubią w tych przewidywaniach, bo ja wczoraj oglądałem jednego pana, nie będę zdradzał teraz nazwiska, ale on mówił o $150,000 w listopadzie. I muszę powiedzieć, że jak ja wczoraj to oglądałem, wczoraj to było tak do południa oglądałem i to było jeszcze chyba wcześniejsze nagranie, ja mówię, no okej, no 150, nie no, bardzo dobrze, pan ma tytuły, jest znanym analitykiem, na pewno, nie? No, a tutaj teraz tak dzisiaj rano wstaję, patrzę, mówię, oj, patrz, no wiedział, nie? Wiedział. Tak. To jest... No i teraz popatrzmy, co się może dziać. Może się dziać coś takiego. Mamy niesamowite zainteresowanie Bitcoinem. Cały rynek idzie do Bitcoina. Cena rośnie powiedzmy do $100,000 faktycznie. Ta cena jest już bardzo wysoka, mamy bardzo wysoki wzrost i klasyczna sytuacja się zaczyna powtarzać. To znaczy ludzie zaczynają patrzeć, ok, Bitcoina już kupiłem, co mogę kupić jeszcze? Dokładnie to chciałem powiedzieć. Albo powiedzą, Bitcoin już taki drogi, nie będę go teraz kupował. Dokładnie. No i teraz zaczynają się różnego rodzaju spekulacje. No wiadomo, że Ethereum będzie walutą drugiego wyboru. Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, ale odległość między pierwszym Bitcoinem a Ethereum jest dosyć duża, a potem się już robi stawka taka dosyć zagęszczona. Prawda, wszyscy mogą się nie zgodzić ze mną, że Ethereum... Niektórzy mówią, że Ethereum jest bardzo blisko Bitcoina, jeśli chodzi o postrzeganie takiego stabilnego narzędzia, ale ostatnie czasy to nie były dobre czasy dla Ethereum. No i teraz pojawia się co kupować. No Ethereum pewnie kupią, czyli ta cena 3-4 tysiące zostanie osiągnięta. Czy będzie 10? Nie wiemy. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale co potem? Co potem? I teraz ktoś, kto dobrze przewidzi, co będzie trzecią i czwartą walutą, bo to jest to miejsce, w którym no powiedzenie, że razy 100 nie jest przesadą. Nie? To, na pewno znajdą się takie perełki, co razy 1000 zrobią. Także. Tak. Myślę, że wśród takich pretendentów pojawia się gdzieś tam z boku Algorand, pojawia się Matic, pojawia się Base, pojawia się Scroll, czyli nowa warstwa druga oparta o Ethereum. Na razie oczywiście jeszcze bez waluty. Oni mówią, że oni nie mają swojej waluty, ale na pewno wprowadzą. To jest tutaj to, że pojawi się. To samo z Base'em. Tutaj też sytuacja może się powtórzyć. Była mowa o tym, że Coinbase przeprowadzi airdropa, ale Coinbase to bardzo mocno zdementował. Ostatnio mówi, że w sumie to nie, ostatni komunikat dotyczący tego airdropa od Coinbase'a był taki, że w sumie to jednak nie wykluczają. No to tak, kurczę, nie wiadomo, co się będzie działo. Na pewno będą inwestorzy, którzy zainwestowali w Scrolla. Ja już teraz nie pamiętam, czy 80 czy 18 milionów dolarów oni dostali inicjalnego funduszu.
no na pewno będą chcieli dostać zwrot kapitału, więc spodziewam się, że wypuszczenie coina Scrolla jest jak najbardziej prawdopodobne. Czy też to będzie XRP, które znowu wygrało w sądzie. Nie? XRP, tak. To też wiele osób mówi, że to będzie czarny koń tej hossy. Tak. No kurczę, mamy XRP. Albo niektórzy mówią, że Bitcoin Cash, ponieważ pojawia się w wielu papierach firm inwestycyjnych, albo że to będzie Solana. Jeszcze inni mówią, że zupełnie jakieś takie egzotyczne coiny. No naprawdę konia z rzędem temu, kto zgadnie. To jest... No, zobaczymy. A na co ty byś typował? Ja myślę, że czarnym koniem będzie Ethereum. Ethereum? Tak. No, ja muszę powiedzieć, że też fanem jestem Ethereum, myślę, że wszystko. Ta infrastruktura wokół Ethereum i tyle warstw drugich, tyle projektów związanych z tym, to no, ciężko powiedzieć, że nie może, ale myślę, że nie może nie wypalić. No, po prostu myślę, że to nie będzie projekt, który wystrzeli razy 1000, tak jak mówiliśmy, jakieś takie projekty mniejsze, no bo już kapitalizacja Ethereum jest dość duża. Ale razy 10? Ale razy 10 i stabilne. Myślę, że to nie jest projekt, który łatwo rzuci z rowerka, że tak powiem, kolokwialnie, nie? No ja jestem ciekaw, bo Chainlink również notuje swoje wzrosty, tam się bardzo dużo dzieje. Polecam każdemu, kto interesuje się kryptowalutami, prześledzić ten projekt. Tam mają miejsce teraz ważne wydarzenia. No XRP to mówiliśmy, to jest wygrana kolejny krok w sądzie. Tam się w ogóle z XRP pojawiła się taka informacja, że oni już udowodnili, że XRP to nie jest papier wartościowy, a teraz w pozwie są gotowi do tego, żeby oskarżyć SEC o przekroczenie uprawnień. Można powiedzieć, że przechodzą do kontrataku. Chcą powiedzieć, że SEC przekroczył swoje uprawnienia i wyszedł poza swoje uprawnienia, szczególnie jeśli chodzi o jego rolę i kongresu, że on przejął zadania kongresu, a to jest bardzo, bardzo nielegalne. No i kurczę, jeżeli XRP ruszy do ataku... A Gary tutaj ponoć co? No czeka tylko przybiera nóżkami, żeby dać tego ETF-a i uciekać z pokładu. No, także wszystko tu się może jeszcze odwrócić. No ale SEC też nie zasypia gruszek w popiele, bo oskarżył ostatnio Genesis, Grayscale, Grayscale i dwóch prezesów, zarówno Genesis, jak i Grayscale'a, byłego. $1 miliard. Tak. No. Pokłosie FTX-a jeszcze, nie? Tak. Ale mida zamieszana. Ja tam patrzyłem, jak przepływały fundusze, to muszę powiedzieć, że graf był bardzo ciekawy. Tutaj nasi politycy by się nie powstydzili, gdyby go mieli prezentować w telewizji, bo lubią takie grafy przepływów różnych środków. No tam Three Arrows Capital był zamieszany, było chyba BlockFi w tym. No tam jest jeszcze kilka spraw do wyjaśnienia, bo kto wie, może faktycznie doszło do trochę takiego nadużycia na większą skalę, bo nie możemy tutaj wyrokować. Natomiast pamiętajmy, trzeba odróżnić, i to ja bardzo pilnuję, to, że prokuratura kogoś oskarżyła o coś, albo że w ogóle został o coś oskarżony, albo zgłoszona sprawa do prokuratury, to nie przesądza o winie. Już parę razy spotkałem się z osobami, które myliły zgłoszenie do prokuratury z wyrokiem skazującym. I niestety w ten sposób można zniszczyć życie komuś, a tak naprawdę zgłoszenie kogoś do prokuratury wcale nie jest takie trudne. Nie? No nawet postępowanie prokuratury w takim przypadku nie zawsze. Dokładnie, nawet jak prokuratura podtrzymuje i nawet postawi kogoś w stan oskarżenia, w dalszym ciągu pamiętajmy, to nie jest wyrok sądu. Dokładnie tak. Patrzę na komentarze, czy coś tu się dzieje. Właśnie tutaj widzę jeden komentarz taki do ciebie. Panie Łukaszu, jak wygląda wynik pana eksperymentu z zakupem krypto zapożyczone Fiaty? No właśnie. No myślę, że teraz mógłbyś powiedzieć. Słuchajcie, jestem przygotowany, słuchajcie, naprawdę ojejku, zamknąłem tą stronę. Już pokazuję. Już się loguję na to konto, bo dzisiaj sprawdzałem. No, cały czas pod kreską. Okay. Jestem tutaj, nie ma co ukrywać. Nie jest już tak strasznie, jak było, bo w pewnym momencie było strasznie,
ale trzymam, już pokazuję ekran, żeby można było zobaczyć, sekundka, żeby nie było, że ja tutaj gołosłowie jakieś uprawiam. Ale mamy dzisiaj w komentarzach zatrzęsienie. Tak, no widzicie, 48 784. Przypomnę, na czym polegał eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że pożyczyłem 50 000 złotych pod zastaw krypto i kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, te dwie ostatnie pozycje to wyjaśnimy za chwileczkę, o co chodzi. 5 walut, kupowałem je po 9 000 złotych, bo 5 000 złotych zostawiłem jako, nie, mniej tam, 9 z kawałkiem kupowałem. No generalnie powinien być wynik powyżej 50 000, żebym zarobił. Na razie mam 48 784, czyli można powiedzieć, że trochę straciłem, ale ta strata się bardzo gwałtownie zmniejszyła. Jak widzicie, na Bitcoinie jestem zdecydowanie do przodu, na Ethereum też jestem do przodu, ale nie jakoś znacząco. No i potem Matic, BNB i Litecoin na samym końcu. Był na początku, jak zaczynałem eksperyment, był w czołówce. Tak. Ale postanowiłem, rok trzymam i zobaczymy, co będzie w ciągu roku. To pokaże nam... Ile już miesięcy minęło? 3. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Sprawdzimy. Tak. Dobrze, ale pojawiają się komentarze oczywiście odnośnie tokena KNG. Ale może zanim przejdziemy do tokena KNG, bo to będzie dłuższa rozprawka, tak, to może zaprosimy naszego gościa, który oczywiście czeka. Mamy tu gościa z projektu Challenger. Challenger to projekt, który startuje u nas na Launchpadzie właśnie w tym momencie. Dzisiaj wieczorem kończy się IEO tego projektu. No myślę, że zapraszamy tutaj Rafała Łabęckiego, CEO tego projektu, także przedstawi nam pewnie jakieś ciekawe informacje na ten temat. Cześć Rafał. Cześć. Dzięki za zaproszenie. No bardzo przyjemnie być na takim optymistycznym kwadransie. No właśnie. Tak, nie zawsze tak jest. Ale tak, ja może mamy do ciebie 3 pytania, na tyle umówiliśmy się na czas. Zacznijmy może od pierwszego. Kamilu. Tak, no Rafał, no to powiedz nam, czym jest Challenger Project? O co tu chodzi? Słuchajcie, no my jesteśmy projektem dla graczy. My przez wiele lat, już tam ponad 15 lat zajmowaliśmy się tworzeniem gier. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że zrobimy platformę. No i obecnie jesteśmy taką platformą, gdzie można przyjść, znaleźć ciekawe zawody sportowe w swoją ulubioną grę i w nich zauczestniczyć. No to jest taka inna platforma niż platformy turniejowe. My jesteśmy takim systemem, gdzie można uczestniczyć w zawodach typu kto będzie miał najlepszy healing na minutę w następnych 5 grach, albo kto najlepszy dystans średnich headshotów uzyska tam w 10 rozgrywkach, albo z użyciem jakiejś broni. No, także jest to duża innowacja. Jest to możliwe dlatego, że my pobieramy dane in-game z tytułów, które są zintegrowane, no i nie trzeba żadnych wyników do nas postować, screenshotów, my wszystko liczymy, no i po prostu są to bardzo ciekawe zawody. Co więcej, my nie jesteśmy organizatorem, my udostępniamy narzędzie, więc każdy może przyjść do nas na platformę i sobie takie zawody stworzyć, czy jest streamerem i robi to dla swoich widzów, czy jest po prostu gdzieś tam w grupie znajomych, chce mieć ciekawszą rozgrywkę na weekend, można przyjść, sobie takie zawody no, najróżniejsze naprawdę w cudzysłowie wyklikać, no i potem uczestniczyć. Tylko powiem, że to jest naprawdę nowe podejście. W zeszłym roku dostaliśmy nagrodę na eSports Insider London. Byliśmy pierwszą platformą e-sportową i 3. najlepszym startupem e-sportowym świata właśnie za ten format, więc no, jest to coś ciekawego. Tak, no, projekt wygląda ciekawie. Przypomnę, że dzisiaj się kończy IEO tak, na naszym portalu, na Kanze, ale powiedz, co planujecie dalej? Jakie plany rozwoju? Oczywiście listing na Kanze będzie, ale co oprócz tego? Co dalej? No jesteśmy na etapie, gdzie platforma jest gotowa, tak jeżeli chodzi o infrastrukturę, więc nasz rozwój to z jednej strony dodawanie kolejnych tytułów, to prawdopodobnie najważniejsza część, dlatego żebyśmy mogli coraz większą liczbę graczy gościć. Natomiast druga część jest związana z rozwojem tej infrastruktury w blockchain, tam zgodnie z roadmapą, którą można zobaczyć, jeszcze kilka funkcji zostało.
jak na przykład Real Yield Staking, czy połączenie z DeFi, mam taką opcję automatycznego budowania liquidity, więc kilka stepów jeszcze po stronie blockchain zostało, natomiast od strony gracza wszystko jest gotowe, więc zapraszam i kolejne gry będziemy onboardować niebawem. Zarówno gry Web3, już możecie teraz grać w Legends of Elysium, jak i gry Web2, no teraz aktualnie są to League of Legends i Valorant, więc zapraszam. Kurczę, szkoda, że kiedyś tego nie było, jak byłem w studiach i miałem więcej czasu, bo bym na pewno tam siedział i się challenge'ował co chwilę. No dobra. Ale właśnie, może to jest odpowiedź, dlatego tak? że nasz format jest taki niezobowiązujący czasowo, więc jeżeli tam możesz zagrać 3 razy w ciągu tygodnia, to idealnie z nikim nie musisz tam 1 na 1 się umawiać. Mamy taki format, który gdzieś tam śledzi twoje wyniki w tle. Musimy zrobić Ligę Kangi. Ligę Kangi, okej, tak. Dobry pomysł. Ale z tego co wiemy, to oprócz takich rzeczy związanych z samym graniem, tam pojawia się coś więcej, coś ze sztuczną inteligencją? Coś tak, jak wykorzystujecie sztuczną inteligencję, bo chyba wykorzystujecie w jakiś sposób, tak? Tak, jasne. No to jest. Bardzo dziękuję za pytanie. Ja akurat zajmuję się programowaniem tej części, więc mogę coś opowiedzieć. No my wykorzystujemy sztuczną inteligencję na 2 sposoby. Pierwsza, prawdopodobnie dla graczy najważniejsza sprawa to jest ochrona przed cheaterami. Format, który mamy, jest asynchroniczny, więc tam nikt nikogo nie śledzi. No i to jest po naszej stronie, że tych cheaterów musimy wykrywać. Więc to jest pierwsza część AI. Mieliśmy na to dofinansowanie z Unii Europejskiej. No, zostało docenione przez bardzo ważnego gracza na rynku nie tylko ale również sportowym. Nie mogę teraz tego zaanonsować, ale jeżeli ktoś chce poszukać, to u nas na kanałach jest już to ogłoszone. Niedługo będziemy dostawcą dla bardzo dużego turnieju właśnie dzięki tej ochronie. Natomiast druga część sztucznej inteligencji to pozyskiwanie użytkowników. Nasz system, nawet jak teraz rozmawiamy, po prostu śledzi wyniki gier wszystkich, które mamy zintegrowane, tworzy automatycznie poradniki, rekomendacje, statystyki, no i to jest widoczne w Google i to nam samodzielnie pozyskuje graczy, więc no, można powiedzieć, że tutaj user acquisition jest po prostu zautomatyzowany. No, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich do udziału w IEO. Pamiętajcie, jako Kanga nie rekomendujemy nigdy żadnych projektów, bo jesteśmy po prostu platformą, a przedstawiamy tutaj, każdy niech sam podejmie decyzję. W naszej ocenie projekt wydaje się ciekawy, ale to o niczym oczywiście nie świadczy. Rafale, bardzo dziękujemy Ci za informacje na temat Challengera. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. A my tu wracamy do jeszcze jednej sprawy. Faktycznie tutaj mam jeden komentarz. Marecki 1397 zwrócił mi uwagę, że faktycznie połączyłem dwa newsy w jeden. Otóż mówiłem o oktoberze, a chodziło o listopad. No, tłumaczę, o co chodzi. Otóż, Ekscytacja, tak. Bo wyciekły albo pojawiły się w sieci dokumenty, w których jest pokazywany dokument otwierający Initial Seed ETF-u BlackRocka i tam pojawia się oktober bez podania daty. Natomiast to świadczy o tym, że jeżeli w październiku jeszcze ma ruszyć zbiórka tego Initial Seeda, mówię, to nie będą jakieś duże kwoty, no nie wiem, może $500 miliarda, nie wiem, 200 milionów. BlackRock to tam z tylnej kieszeni wysypał. Tak, ale no nie wiemy oczywiście, jakie tam będą kwoty, ale jeżeli zbiórka rozpoczyna się teraz, no to należy się spodziewać, że w listopadzie będzie uruchomiony ETF. Ja dodatkowo, żeby podgrzać atmosferę, powiem, że już u kilku brokerów znaleziono tickera. Tak. Znaleziono tickera ETF-a BlackRocka, więc o czymś to może świadczyć. No też jeszcze chodzi o to, że jeżeli oni wydadzą BlackRockowi tego ETF-a, to na pewno wydadzą komuś innemu, bo wtedy będą, jeżeli wydadzą tylko BlackRockowi, no to będą podejrzenia w stosunku do nich, że jakby preferują jedno rozwiązanie, a oni będą musieli to zdywersyfikować, także pewnie kilka dostanie tych ETF-ów. Nawet muszę powiedzieć, że widziałem wywiad z Gary Genslerem, który to wprost powiedział, że jeżeli będą zatwierdzali ETF-y, te bitcoinowe, to nie będą tego robili indywidualnie, żeby właśnie nie było jednego dominującego gracza, tylko będą chcieli zgodzić się na kilka i jak można było wyczytać tak między słowami, on tak sugerował, że to dlatego tak długo trwa, że chcą, żeby wszyscy byli gotowi w tym samym czasie i żeby to mogło ruszyć.
No, na pewno można się spodziewać, że będzie to BlackRock, że to będzie Grayscale i że to będzie ARK Investment. Jakie będą pozostałe, to zobaczymy. Investment, Fidelity jeszcze i Valkyrie. Tak, no to byłoby 5, bo łącznie chyba złożyło w tej chwili kilkanaście jest nawet, ale tych takich szybko, czy w krótkim terminie, którym musi być już wydana ostateczna decyzja, jest chyba 5 albo 7. Mają czas do marca, ale to wszyscy podejrzewają, że to wszystko się wyjaśni przed marcem, że już nikt nie będzie czekał do samego marca na takie ogłoszenie tego, no bo tutaj jak wszystko będzie gotowe, myślę, że to, tak, może powiem coś kontrowersyjnego, ale myślę, że to wszyscy czekają na to, aż BlackRock skończy swoje działania, a potem mu dadzą zgodę. Mało. No, słuchajcie, tutaj pojawiło się pytanie. Widziałem, Krzysiek zadał pytanie do Rafała. Cieszę się, że od razu poszła odpowiedź, super, ale no nie ma co ukrywać, że mamy też pewne zobowiązanie dzisiaj, bo się zobowiązaliśmy tydzień temu, że powiemy coś więcej na temat Kanga 2.0. Tak, 2.0, KNG, come on. No słuchajcie, obiecaliśmy, że to będziemy ogłaszali to w tym roku i chcemy się z naszego zobowiązania tutaj wywiązać. Gęsto jest, bo jest dużo konferencji, dużo wyjazdów. Przypomnę, że już w tej chwili część naszej ekipy jest w tej chwili znowu w Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie w Wietnamie. Zdobywają tam kolejne rynki. Przywieźli ostatnio wspaniałe informacje. W tej chwili myślę, że wrócą chyba za tydzień czy za półtora, tak. To będą mieli jeszcze bardziej ekscytujące informacje. Czeka nas kilka ważnych konferencji w tamtym regionie. W listopadzie jest w Bangkoku między innymi konferencja, no a w grudniu mamy tutaj blisko, można powiedzieć, za miedzą w Berlinie. Myślę, że możemy już zaprosić. Myślę, że tak. Okej, będziemy informowali was. No ale tutaj wszyscy podejrzewam z Polski kojarzył w Warszawie imprezę NBX Warsaw, no to będzie NBX w Berlinie, pewnie duża część się wybiera, także na pewno będzie można nas tam spotkać. I przybić z nami piątkę, pogadać, chętnie z wami porozmawiamy. Tam się szykuje też parę fajnych rzeczy. Tak. No ale mówiliśmy o tym, że chcemy powiedzieć, kiedy będziemy więcej mówili na temat tokenomii KNG 2.0, no i chcieliśmy 6 grudnia, odsłonię trochę, ale 6 grudzień to jest końcówka NBX-a, więc nie zdążymy, chcemy mieć troszkę spokoju takiego, żeby dobrze to przeprowadzić, więc tydzień później, 13 grudnia będziemy przedstawiali pierwszy zarys, a my chcemy zrobić 14 grudnia, gdzie będziemy już w szczegółach rozmawiali na temat tego, co planujemy zrobić. Będziemy nakreślali pewne ramy czasowe. Od razu z góry zaznaczam, że nie mówimy tutaj o jakiejś totalnej rewolucji, tym, że chcemy nomen omen wywrócić stolik czy coś takiego, ale chcemy wprowadzić bardzo istotne zmiany, chcemy wprowadzić istotne zmiany. Dobra, bo zaraz będą na mnie krzyczeć, że za dużo mówię. Tutaj za dużo nie możemy powiedzieć, ale jest na to czekać, myślę, tak? I to są, dużo jest zmian w planie. Stopniowo, myślę, że grudzień to będzie taki przełom trochę, a później już będziemy drążyć skały coraz mocniej. No proszę. Ważna informacja dotycząca Kangi. Otóż słuchajcie, i tutaj mam nadzieję, że dział IT nasz w tej chwili nie przeżywa jakiejś grozy, ale dostałem informację, że mogę to powiedzieć, więc mówię, mamy nową wersję stakingów na Kandze. Możecie wejść teraz i zobaczyć. To jest odświeżony wygląd, dużo nowych funkcjonalności, między innymi stakingi terminowe, stakingi o ustalonym okresie trwania, z limitowanymi kwotami wejścia, maksymalną kwotą, bardzo, bardzo dużo nowych funkcjonalności i w związku z tym postanowiliśmy uruchomić jeden specjalny staking. Tak jest. To jest staking oczywiście na tokenie KNG, KNG Promotion, tak się nazywa. Uwaga, 55% w skali roku APY, to jest to, co gwarantujemy. Czas stakeowania 14 dni, maksymalna kwota, minimalna kwota, jaką możemy zestakeować, to jest 1 KNG, maksymalna 100 KNG. Łącznie w puli nie może być więcej niż 100 000 KNG, czyli pierwsze 1000 osób, jeżeli to będzie po 100 KNG, będzie mogło się zapisać. Zrobiliśmy to głównie z myślą o tym, żeby
przetestować nową technologię, przetestować nowe rozwiązanie i zebrać od Was opinię. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, na spokojnie, bez nerwów, czas do końca niedzieli, można się zapisać na ten staking i od poniedziałku przez 2 tygodnie tokeny mieć zamrożone i następnie w kolejnym kwadrasie z Kangą będziemy mówili o wynikach, nie w kolejnym, tylko za 3 tygodnie tak, będziemy mówili o wynikach, jak akcja przeszła, czyli do niedzieli możemy się zapisywać, liczy się kolejność zgłoszeń oczywiście, jeżeli się spóźnimy, no to faktycznie możemy nie zdążyć, ale jest możliwość zapisywania się, przypomnę, minimum 1 KNG, maksymalnie 100, mrozimy na 14 dni, gwarantujemy 55% APY. Taki dodatek. Taki świąteczny dodatek, promocja. Zapraszam, zachęcam, przetestujcie tą funkcjonalność, zobaczcie jak to działa, poczujcie na własnej skórze i jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, no to oczywiście chętnie usłyszymy od Was. A jak już mówimy o uwagach, to uwaga, bardzo ważna rzecz, skoro jesteście z nami, a to kończy się 3. kwadrans z Kangą, to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, no i oczywiście komentarz, chociaż widzę, że dzisiaj to na to nie musimy, do tego nie musimy zachęcać, jesteście bardzo tutaj aktywni. Pomóżcie nam dotrzeć do jak największej ilości osób. Myślę, że ten materiał jest ważny i interesujący. Podzielcie się ze znajomymi tymi informacjami. Nie bądźcie, nie pamiętam jak to było, ale ten ktoś, kto nie chciał dać innym zarobić, psem ogrodnika. Pies ogrodnika, tak. Podzielcie się, może ktoś z Waszych znajomych skorzysta i na przykład kupi bitcoina, póki jeszcze nie kosztuje $100,000. Albo miliona. No tutaj już jak jesteśmy przy nagrodach, przy cenie, no to tutaj trzeba powiedzieć, wziąć byka z rogi i powiedzieć, że no nikt nie przewidział ceny bitcoina na ten tydzień. No jakoś mnie to nie dziwi w sumie. Nikt nie miał tak dobrej szklanej kuli. No tak, to jest ciekawa sytuacja, bo to jest drugi raz z rzędu. Tak. Drugi raz z rzędu nikt nie zaprognozował, nie przewidział ceny bitcoina do USDT. Przypomnę zasady konkursu. Wszystkich tych, którzy znają się na analizie technicznej, mają umiejętności takiego wyliczania ceny, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i pokazania się zabłyśnięcia. Przewidujemy cenę, czy prognozujemy cenę na za tydzień, wtorek, godzina 9 rano przed kwadransem z Kangą na rynku Bitcoin do USDT. Swoją ofertę zgłaszamy pisząc, tak jak widzicie na ekranie, hashtag kwadrans z Kangą 172. 3, no bo 2 jest teraz, czyli 183 i podajemy cenę w dolarach, jaką typujemy na Bitcoinie i ta osoba, która będzie najbliżej prawdziwej ceny, to dostaje nagrodę w wysokości 10% łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem kwadransa z Kangą. Oczywiście w tokenach KNG 10% łapek w górę w tokenie KNG. Tydzień temu nikt nie zgadł. Tak. W tym tygodniu miała być kumulacja, bo za 2 odcinki to miało być ile? 108,2 KNG w tym Czyli momencie. mamy już 108 KNG w pakiecie i pod tym, jeżeli będzie powiedzmy znowu 500... Tutaj widzę, że przy tej ilości obserwujących, jak nie będzie tutaj 500 łapek w górę, to będę tutaj trochę skonsternowany. No, czyli można powiedzieć, że walczymy o 160 KNG, no ale postanowiliśmy, że wprowadzimy małą modyfikację. Tak. Będą 2 osoby teraz. Tym razem 2 osoby, czyli nie wybieramy najbliższej, ale wybieramy 2 najbliżej typujące osoby. Zasada $25 maksymalnej różnicy pozostaje. Jeżeli komuś się uda, to widzę 38 000, 39 500. No widzę naprawdę entuzjazm w narodzie. Entuzjazm to zobaczymy, jak będzie 45 w przyszłym tygodniu albo 50, to dopiero będzie. Zobaczymy, jakie będą przewidywania teraz. Rozstrzał się zrobi straszny, no bo jak mieliśmy takiego boczniaka, no to nie trudno. No, trudno było wytypować taką dokładną cenę, no i zdarzało się. Tak, ale tak. W tym momencie, jak tu będą jakieś wahania, bo nie wiemy, czy nie będzie korekty, tak? No. To takie entuzjastyczne nastroje, no bo trudno się nie cieszyć, jak jest taka sytuacja. Ale jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No. A Tomek mówił, że będzie korekta poniżej 25. Panie Tomaszu, jak tam? Ja tak oczywiście się śmieję, bo zgadzałem się z Tomkiem w 100% i też uważałem, że będzie taka korekta. No może za tydzień powiem, miałem rację. Zobaczymy.
No, ja myślę, że już nie ma co czekać na Bitcoina po $10,000, tak? O, no to nie, to ja myślę, że poniżej 20 raczej już nie jest możliwe. Ta cena nie powinna spaść, no chyba, że jakaś naprawdę katastrofa się wielka wydarzy, ale no biorąc pod uwagę tą sytuację na rynku, to napięcie i wyczekiwanie na ETF-a, nawet powiem, jedna z... Nie pamiętam, jaką ona rolę pełniła i kurczę, nie pamiętam nazwiska, no. Ale była osoba z Sekum, kobieta, wywiadu udzielała w CNBC bodajże i tam była rozmowa również o ETF-ach na Bitcoinie i widziałem, że mówiąc o tym, czy będzie zgoda, kilka razy gryzła się w język, bo mówiła coś, no nie możemy powiedzieć, kiedy dokładnie wydamy zgodę, a znaczy chciałem powiedzieć, że wydałem zgodę, albo nie wydamy, bo przecież nie wiadomo. Nie? I takie to było śmieszne, więc jakby faktycznie wydaje mi się, że to jest kwestia tygodni, żeby dowiedzieć się, no chyba, że SEC pójdzie na taką totalną wojnę i ogłoszą dopiero w marcu, ale myślę, że to mogłoby się okazać nawet nie za dobre dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale to już idziemy w duże gdybanie. Patrzę na komentarze, czy coś tu się ciekawego pojawia. Tyle się dzieje, że ciężko coś tutaj z tego... 39, 31 ktoś dał, tak. No proszę, czyli mamy bardzo duży rozdźwięk. Ten komentarz mi się podoba. Precz z korektą. Tak, ta korekta jest passé. Tutaj... O, tutaj następny mamy. No more correctas, to the moon. To the moon. Będzie. Słuchajcie, a za tydzień będziemy mieli może minorowe nastroje. Zobaczymy. Rynek idzie do góry, my kryptowalutowcy się cieszymy. To oznacza, że ci, którzy kupowali nawet w szczytach po 60 000, mogą się czuć już troszeczkę bardziej spokojni. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś trzymał je i nie sprzedawał, a znam takiego jednego, jak spojrzę w lustro, to widzę, to śpi coraz lepiej. Faktycznie ta idea trzymania, hodlowania w mojej ocenie się sprawdza. Po prostu jest to kwestia czasu. Nie inwestujemy nigdy krótkoterminowo. Ja przynajmniej tego nie robię. Myślę raczej o dłuższych okresach i teraz z wielkim szczęściem patrzę, znaczy z taką wielkim optymizmem patrzę. Przyszłość jeszcze tylko jeden. No pomyśl nad tym, że w 2017 roku na koniec grudnia mieliśmy szczyt 21 000. Tak, i wszyscy mówili, to koniec Bitcoina, już nigdy więcej nie będzie. To była tulipanowa, akcja tulipanowa i się powtórzyła kolejny raz na Bitcoinie. Wieścili upadek Bitcoina od tego czasu pewnie z 200 razy. No nie chcę mówić, a nie mówiłem. No ale tutaj mamy już 35 000, czyli ktoś, kto kupił na samej górce w 2017 roku. 6 lat temu. I mówili, że jest skończonym idiotą, bo to zrobił, no to teraz jest praktycznie 75% na plusie. Tutaj wrócę do takiego mojego ulubionego konika, kupowania systematycznego. Myślę, że ciężko nam by było mówić o tym, że powinniśmy kupić 7 lat temu za, nie wiem, 100 000 złotych Bitcoina. To jest trudna decyzja, nie każdy ma takie pieniądze, nie każdy jest w stanie takie kwoty przeznaczać, poza tym to jest duże ryzyko, nie ma co ukrywać, ale czy na przykład 10% średniej krajowej stać mnie na to, żeby minimalnej krajowej, czyli teraz 400-300 zł miesięcznie odkładać na Bitcoina i co miesiąc kupować. Przypomnę, tego typu eksperyment ktoś już prowadzi od 100 miesięcy i właśnie sprawdzałem wynik. Do tej pory wydał 24 000 zł, a jego aktywa są warte prawie 1 000 000. I to 1 000 000 przed wzrostami, więc możemy powiedzieć, że spodziewamy się tego, że te aktywa wzrosną znacznie bardziej. Nie sprzedał. Nie wiem, czy nie sprzedał. Wiem, że tam w pewnym momencie odszedł od swojej klasycznej linii, tam wprowadził pewne modyfikacje. Jeżeli ktoś z Was zna tą osobę, poproście, żeby się skontaktowała z nami. Byśmy ją zaprosili na kwadrans. Tak, myślę, bardzo chętnie byśmy o tym porozmawiali, o jego eksperymencie, żeby opowiedział, bo wydaje mi się bardzo ciekawy. Ja go stosuję, systematycznie kupuję za niedużą kwotę, naprawdę niedużą kwotę, ale to się sprawdza. Kupowanie takie średnie, nie patrząc na cenę, wyłączając emocje, włączając automat na Kanzę, bo przypomnę, na Kanzę możemy włączyć automat, żeby co na przykład 14 dni kupował za 100 zł Bitcoina. I
Mamy prostą sprawę, 2 razy w miesiącu kupujemy po 100 zł, 200 zł w miesiącu. To nie jest może zupełnie pomijalna kwota, ale powiedzmy te parę lat mniej. Przy dzisiejszej inflacji to wiesz, to za 2 lata będzie można chleb kupić. No właśnie, no tak. Chociaż słyszałem zapowiedzi, że będą walczyć. Według naszego Jaszczębia to już ceny spadają, nie? Tak, no bo inflacja przestała rosnąć, w związku z tym ceny spadają. Ceny spadają. No, dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo mamy konkurs MT Tower, który się dzisiaj kończy. No, trwał ostatnie 2 tygodnie. Konkurs polegał na tym, że trzeba było polajkować nasze social media, trzeba było dać komentarz na naszych social mediach na temat przyszłości projektu MT Tower, no i co najważniejsze, przez okres tych 2 tygodni posiadać ponad 1000 tokenów MT Tower na Kanze. No i tutaj mamy zwycięzców, nie będziemy tutaj opowiadać treści tych tweetów, ale dzisiaj opublikujemy je w poście na naszych social mediach, tak żeby każdy będzie mógł się zapoznać. Pierwszą nagrodę zdobył Kubik Skok z Twittera, mówię nazwy. Druga nagroda Darek 42690840. A brawo. Trzecia nagroda Paweł 849 50 975. Można powiedzieć easy money. Easy money. No i tutaj, żeby jeszcze nie być gołosłownym, jakie nagrody. No pierwsza nagroda to było $300 i 30 000 tokenów MT Tower. Druga nagroda $150 i 15 000 tokenów MT Tower. Trzecia nagroda $50 i 5 000 tokenów MT Tower. Także gratulujemy. Nagrody sążne były. Tak. Także super, dziękujemy wszystkim za udział i śledźcie nasze social media, bo takie konkursy będą się pojawiać regularnie. Mamy nadzieję, że będziecie mieli okazję wygrać. Tak. Kamilu, dzisiaj właśnie 4. kwadrans się kończy. Nastroje mamy pozytywne. Aż się chce prowadzić. Tak. No, tutaj pisze do nas sukces rodzi się w bólach. O, to ciekawe, w sumie ciekawy nick. Zgadzam się w sumie. Czekamy na 1000 osób na live. No my też to za czekamy, tydzień. ale myślę, że w takim tempie, jak nam przyrasta subskrybentów i rośnie Bitcoin, no to jestem dobrej myśli. Tak, tutaj jedna uwaga, psylocybinowy. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to musisz dodać #kwadrans-kangą173 do swojej oferty i to przypomnę każdemu. Odgłosy można oddawać do jutra, nie wolno edytować postu. Tak. Trzeba podać tylko jedną ofertę i nie sprawdzamy kolejnych. Także pierwsza się liczy. Zachęcam do wzięcia udziału. No i łapki w górę, subskrybuj, dzwoneczek i udostępnijcie swoim znajomym, bo mogą na tym skorzystać, a potem zawsze mieć lepiej zadowolonych znajomych, wdzięcznych. Mi tak się udało, że tym wszystkim, którym mówiłem o tym, żeby zainwestowali w kryptowaluty, to zainwestowali i się cieszą. Mam nadzieję, że nikt mnie nie okłamał i nie stracił, ale z tego co wiem, to raczej nie, więc wszyscy są zadowoleni, a ja się czuję dobrze, bo może pomogłem komuś w tym, żeby troszeczkę mógł lepiej na przykład spędzić wakacje. A ja pozdrawiam serdecznie tych, którzy mi mówili, żebym sobie wybił z głowy kryptowaluty. O jakie to było ostre. Kamilu, okrzyki? BCK. Bitcoin ciągle królem, oczywiście. BCK to jest to, co nam się podoba w tej chwili najbardziej. Przypominam o stakingu nowym, przypominam o tym, żeby zapisać się na KNG Promotion. Dajcie znać na support, piszcie o tym, co wam się podoba, co nie, to jest dla nas bardzo ważne. Jak odbieracie tą zmianę, to dopiero początek zmian na Kanze. Będziemy mieli bardzo dużo nowych rzeczy wkrótce. Pozdrawiamy oczywiście naszą ekipę, która w tej chwili w samolocie pokonuje przestworza i niedługo ląduje a może już wylądował? Nie, jeszcze nie. Będzie lądowała w Azji i czekamy na raporty od was, a was wszystkich pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów. My się widzimy w sobotę na No Comment. Oczywiście. O 19:00. O 19:00 zapraszamy. Dzięki, Łukasz. Dzięki, Kamil.